Jutro weekend. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać rozmowę. Mam jutro fryzjera. Mam nadzieję, że Aga pozwoli mi nagrać ze sobą wywiad. Mam kilka pytań do niej, co chodzi o emigrację. No pewnie puszczę to w tym właśnie odcinku i przygotowuję sobie właśnie pytania. Jeżeli wiadomo, każdy z nas przechodzi emigrację po swojemu i każdy miał swoje problemy, swoje troski, swoją samotność, swoją drogę emigracji. Każdy inaczej zaczynał. Pięknie, Zrobione. ślicznie. Proszę, jedna z klientek już gotowa. Robimy boki? Ja bym zostawiła. Ja chyba zostawię też. Zostaw, no. Tak myślałam To jest troszkę ostatnio, jak dłuższe, sobie krótsze. stylowałam. No. No, zostaw je. No, jaki to jest kolor? Dark Gold Copper Blonde. No oczywiście pełna kosmetyka dzisiaj. Zobacz, jak ładnie je Brwi. podwinęło. Brwi, Zobacz, jakie ma rzęsy. podkręcone. Wszystko wygląda bardzo naturalnie. Cały full. Ślicznie. Dziękujemy Pani Ready, Marysiu, proszę. pozdrawiamy. Dziękuję. I miłego pobytu na urlopie Polsce. w Polsce. Oh, we all A skąd jealous. jesteś z Polski? A ja urodzona w Anglii, W Anglii? ale rodzice z Warszawy. Z Warszawy. Tak. No to pozdrawiamy. No. Ty jesteś z Poznania, tak? No nie, z Krzyża Wielkopolskiego. Czyli? Poznań, Szczecin. Pomiędzy, dokładnie. Dobra, jest centralnie. gdzieś po środku. Gorzów Wielkopolski. Gorzów Wielkopolski. Okay. Ślicznie, Bardzo nie? ładny kolor. A długo jesteś w Australii, Marysiu? Też ile? Od 2007, nie? 2009. O 9. Nine, no to my 2008, No ja a ty 2007. no, 17 lat. Ja już kawał No czasu, ja mam nie? 19. Szybko zleciał. No, bardzo szybka, też nie wiem. I mi się tylko dzieci postarzały. I wnuki przyszły Mi na tylko świat. przyszły dzieci. Dobrze, no to jeszcze raz dziękuję. Ojejku, zrobiona jesteś, No, ale mówię, wygląda myj, pięknie. nie myj twarzy, nie myj w ogóle przez ten... Fajnie, jak 24 wracacie od godziny. fryzjera, to się w ogóle nie możecie myć. Pamiętajcie o tym. Nie moje zalecenia. To Agnieszka, Agnieszka. Nie myć się, nie używaj, twarzy. nie myć twarzy, nie myć włosów, nic się w ogóle. Nie myjcie. Przez tydzień nie musicie. Dobrze, Marysiu, wszystkiego dobrego. Dziękuję. No, miłego urlopu jeszcze raz. I miło było poznać. Dziękuję. To samo, nawzajem. I zapraszam na kanał. Witajcie na moim kanale Życie bez scenariusza. Jestem u mojej fryzjerki w Perth. Przeprowadzę z nią dzisiaj taki krótki wywiad. Będzie mi robiła włoski, a w międzyczasie będzie odpowiadać na pytania, które na pewno Państwa interesują. Agnieszka, od ilu lat jesteś w Australii i co sprawiło, że wybrałaś właśnie Perth? 19 lat. Pogoda, ludzie. No nie, no zobaczenie Australii przede wszystkim. Jak jest. Przyjechaliśmy praktycznie z mężem w planach nie zostania i zostaliśmy. Pokochaliśmy i tak wyszło. Na jaką wizę żeście przyjechali? Studencką. Okay. Jak długo byłaś na studenckiej wizie? 5 lat. Okej, długo. Bardzo długo. Przebiłaś mnie. Bardzo długo, bardzo ciężko. Nie mogę powiedzieć, nie było łatwo. Mieliśmy wzloty i upadki, jak to powiem. Jak to na emigracji? O, bardzo. No nikt z nas nie ma łatwo. Po dzień dzisiejszy. Możesz dać kod? Czy od początku planowałaś pracę jako fryzjerki? I czy to Miałam- był jakiś przypadek? Nie, przypadkiem na pewno nie było. To było praktycznie, przyjechaliśmy zobaczyć jak jest. Miałam wykupiony kurs języka angielskiego i też już miałam wykupiony kurs fryzjerstwa, bo niestety w tamtych czasach, 20 lat temu, tylko było fryzjerstwo i kucharstwo najszybsza droga do dostania stałego pobytu. Kucharstwo to nie moja bajka, no i padło na fryzjerstwo, ale też nie wiedziałam, czy będę chciała to robić i pokochałam to po latach. Czyli tak wyglądała Twoja ścieżka zdobycia kwalifikacji tutaj w O Australii Boże, je. jako fryzjer? Kursy, Znaczy na długo? certyfikaty, koszty. A jakie koszty poniosłaś właśnie? Duże koszty, Duże bardzo koszty. duże. W tamtych czasach te plus szkoła, nie mieliśmy dzieci, to był jedyny plus,
ale no nie było łatwo. No było warto, o tak powiem. No dobrze, no to i masz na tą chwilę, przyjmujesz u siebie w domu, masz zarejestrowaną firmę i robisz normalnie pod swój własny biznes. Powiedz mi, czym różni się klientela australijska od polskiej? Czego oczekują Polki, a czego oczekują Australijki? Czy jest jakaś różnica? Na pewno jest kulturowa różnica. Zależy od człowieka, nie mogę mówić od kultury, zależy bardziej od człowieka, bo każdy człowiek jest inny. Akurat ja mam takie szczęście, że moi wszyscy klienci są wspaniali. To zależy, bo ludzie sobie mogą teraz, mają gamę fryzjerów, mogą sobie wybrać. To ja mogę się nie spodobać. Czy Polki są bardziej takie eleganckie kobitki? Tak, Polki bardziej Bardziej przywiązują, nie wymagające. wymagające, nie. Przywiązują wagę do wyglądu, gdzie australijskie kobiety nie przywiązują wagi do swojego wyglądu, Okej. ale też dbają o siebie. Bardziej bym powiedziała, bo ja moją klientelę mam pracującą, ludzie, którzy pracują, którzy muszą dbać o siebie, którzy chcą dbać o siebie i przychodzą regularnie. Polki wszystkie to robią, po prostu dbają o siebie, nie? To jest na pewno widać kulturowo różnica. Czy Australijki częściej farbują włosy niż Polki? Takie trendy tu dominujące? Jak to wygląda? Czy tylko się obcinają? Polacy bardziej patrzą na polskie trendy i na pewno dbają o siebie. Ogólnie wszyscy przychodzą, Polki częściej przychodzą, częściej, regularniej przychodzą. Przychodzą pomiędzy 6-8 tygodni, czasami 5, a australijskie przychodzą co 8, 10, od 10 w górę, czasami co pół roku. A mam dziewczyny australijskie, które obcinają włosy raz na rok, raz na Okej. 2 lata. Okej. No, każdego indywidualna sprawa. Tak, A nie wiem, czy możesz zdradzić, jakie są stawki fryzjerki, bo właśnie w Australii. Ile kosztuje na przykład przycinanie, strzyżenie No, damskie? to jest też duża range, Mm. a zależy, czy to jest salon, czy home salon. I No ale w Twoim przypadku. W moim przypadku, no ja mam teraz, podnosiłam ceny akurat, u nas się podnosi ceny 1st of June, July i zwykłe cięcie jest teraz 60, od 60 w górę, ale tylko za trim. Im więcej tniesz, tym więcej charge'ujesz, nie? A, okej. Znaczy bierzesz pieniędzy, a różnie to wygląda. Salony mają o wiele więcej, od 80 w górę leci, a męskie całkiem inaczej wyglądają, damskie inaczej wyglądają, Tak. zależy. No to ja wiem, bo na przykład są te takie 5-minutówki, wiem, mój mąż na też. przykład I nawet nie chodzi wiem, jakie ceny są. i $20, tak, ale to jest tak naprawdę to golarka i nic poza tym. No ja też to mogę zrobić za Tak, taką cenę, nie? no dokładnie. Zależy, co się chce i co się robi. Ile to zajmuje, bo to bardziej na czas, nie? A możesz opowiedzieć jakąś zabawną historię ze swoimi klientkami Na przykład. lub wzruszającą historię? Każda jest wzruszająca, każda przychodzi i rozmawia o swoim życiu Ale prywatnym. coś, co pamiętasz tak do inaczej. dziś, tak ci Nie wiem, bo mam klientki, które przychodzą lata, mam klientki, które przychodzą raz na rok, to nie masz teraz nie nie masz pamiętam. takiej sytuacji, że ci utkwiła w pamięci historia danej Nie, bo każdą klientki. indywidualnie traktujesz. traktuję i każda mi przynosi coś, to każda inaczej wchodzi i każdą inaczej traktuje, nie? No, Indywidualnie. czyli jesteś, można powiedzieć, taką trochę psycholożką, Tak, bo wysłuchujesz różnych historii Tak. od różnych ludzi. No, co się też ceni, bo czasami niektórzy potrzebują trochę ciszy, niektórzy potrzebują po prostu się komuś, jak to się mówi po polsku, wygadać. no, bardzo dużo tego jest. Zaufanie do drugiego człowieka jest bardzo istotne, A czy wiem, że w Polsce na przykład, mam przyjaciółkę też w Polsce, fryzjerkę, ma swój salon, ale ma też wizyty domowe. Czy prowadzisz wizyty domowe? Prowadziłam na początku, jak mieszkałam na Belmont, w innej dzielnicy, ale mąż mi pomagał, bo musiał ktoś zostać z dziećmi. I Ile masz dzieci? Mam 3 dzieci, W jakim wieku? prawie 16, Wow! prawie 15 i prawie 10. Okej. No to gratulacje, fajna Dziękuję. drużynka. No na pewno się nie nudzimy. A czy da się z tego zawodu wyżyć? Tak i nie, zależy o czym mówimy. Ja jednak pracuję już tyle lat, że mam swoją własną działalność i mam inne ceny, nie patrzę na ceny obok,
na pewno mniej więcej wiem, jaka range price is going around me, Jakie ale są ceny wokół ciebie? tak, ale staram się być indywidualna, bo to, co ja robię, to patrzę na to, ile ja mam też lat w biznesie. Nie mogę mówić, że będę obniżać ceny, bo coś tam, ale da się wyżyć z tego. Jeśli oddasz się centralnie całemu temu biznesowi, to tak, da się wyżyć. Mhm. A Nie wiem, czy się da wyżyć z tego, jeśli pracujesz dla kogoś, bo są ludzie, którzy nie chcą mieć własnej firmy, wolą pracować dla kogoś. Jako własną działalność w Australii absolutnie tak, ale dużo roboty jest behind, nie? Mhm. No to w takim bądź razie, co byś powiedziała fryzjerom z Polski, którzy marzą na przykład o emigracji do Australii? Czy mają szansę? Od czego by powinni zacząć? Absolutnie mają szansę. Ja zawsze jestem, żeby spróbowali, bo jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. A tak jak wszyscy z nas, jak na pewno ty, Basia, nie było to łatwe na No, początku. na Ja bank, zawsze tak, tak. mówię wszystkim te 5 pierwszych lat, a później leci z górki. Mhm. Przede wszystkim tęsknota za rodziną, to też nie jest łatwe. Mhm. Mi było łatwiej tylko dlatego, że myśmy nie mieli dzieci, a właśnie teraz przyjechała Polka, która ma dzieci i też jest fryzjerką i zaczyna i też jest trochę zagubiona. Jednak jest zagubiona cenami, nie wie co, gdzie, jak. Jak miała już standardy polskie, to jednak tu standardy są całkiem inne i ja też jej mówiłam, że nie wiem, czy będziesz umiała się tu odnaleźć, bo ja na przykład studiowałam tutaj i ja mam standardy australijskie, a przywieźć polskie standardy. Ja próbowałam wnieść polskie standardy w Australii z Australijkami. Nie przeszły. Absolutnie nie. A Nie. powiedz mi, czy certyfikaty, które szkoły ukończone w Polsce, czy one są tutaj uznawane? Na dzień dzisiejszy nie umiem Ci tego powiedzieć. 20 lat temu, jak widziałam, bo siedziałam w tym temacie, widziałam, jak dziewczyny z jakichkolwiek krajów przyjeżdżały, były w stanie przywieźć swoje. Rozpoznanie swojego Tak, zawodu, dokładnie. swoich Było kwalifikacji. tak, Mhm. ale było to droga jakaś tam, pieniężna, jak i czasowa, Mhm. ale jesteś w stanie, ale teraz nie umiem Ci powiedzieć, to już minęło 20 lat i Okej, nie wiem, okej. nie siedzę w tym temacie, po Mm. prostu nie umiem Ci powiedzieć. Może jak otworzę salon i będę próbować Polce pomóc, albo komukolwiek, to może wtedy usiądę z powrotem do tego tematu. Czyli Nie wiem. mogą się do ciebie zgłaszać osoby, które byłyby zainteresowane przyjazdem tu do Perth i zainteresowane fryzjerstwem? Tak, absolutnie. Ja pracy na pewno będę w stanie dać, ale nie będę w stanie pomóc z wizami, bo wizowo one muszą zrobić na swoją stronę. Ja im mogę tylko zaoferować po prostu pracę albo sponsorship. Tylko nie wiem, czy sponsorship na fryzjerstwo jest teraz. No nie, to już jest kwestia emigracyjna, No to już każdy dokładnie, nie? indywidualnie musi przejść ten proces i Ja zawsze dowiedzieć się. zapraszam wszystkich, których chcesz. Pracę na pewno proszę się zgłaszać, a drzwi są otwarte, możemy porozmawiać, zawsze się spotkać. Tak więc zapraszam. Czy osoby z Polski, czy z innych krajów mogą się z tobą też skontaktować na WhatsApp, czy przez maila, czy Tak, absolutnie. tak? Tak. No to później, jak skończymy naszą rozmowę, to podasz mi swojego maila, to ja załączę to Zawsze odpowiem na pytania, przypnę twojego maila do bardziej może komentarzy. Instagrama. Instagram? Instagramie, Okej, dobrze, to Agnieszka, podasz mi Dobrze. wszystkie swoje dane, to ja to załączę w opisie. Zawsze można Będziecie zapytać w się, jak tu się żyje, czy jak to wygląda w sprawie fryzjerskiej, No. czy ciężko jest, czy tak jak mówisz, czy można wyżyć z tego, czy jest warto w ogóle przyjechać. Mówię, zawsze mogę odpowiedzieć na pytania. W sprawach wizowych nie wypowiem się tylko dlatego, że nie wiem, chociaż znam ludzi, którzy mogą pomóc odnośnie wizowych sprawach. I wychodzę z założenia, że zawsze trzeba sobie pomagać, bo ja miałam Super. ludzi, którzy mi pomagali, tak więc czemu nie? I to nic nie kosztuje, a zawsze mogę jakiejś duszyczce pomóc, nie? Okej, Agnieszka, powiedz mi, czego brakuje ci z Polski tutaj właśnie w Australii? Mamy, taty, siostry, brata. Na pewno rodziny. Na pewno rodziny. Czy czujesz się samotna tutaj? Nie, no na pewno się czuję samotnym, czuję się w momencie, kiedy miałam dzieci i przyszły święta Bożego Narodzenia albo Wielkanoc. To na pewno każdy z nas jest samotny. Pomimo tego, że masz znajomych, pomimo tego, że masz
dużo ludzi. Ja też nie czuję się samotna tylko dlatego, że mam wspaniałą pracę, bardzo dużo mam kontaktów i mam wspaniałego męża, wspaniałe dzieci, ale jednak ta rodzina daleko. No i przede wszystkim jedzenia, tak? Bliskości miejscowości, bo wszystko tu jest daleko. To prawda, to prawda. Odległości w Australii niestety. Ale Australia jest z drugiej strony pięknym krajem. Jest tu, mają dużo do No to było moje następne oferowania. pytanie. Czym Cię zainspirowała Australia? Co najbardziej Ci się podoba tutaj w Australii, oprócz oczywiście pracy klientów? Słońce latem, nawet to ciepło latem, a to, że przede wszystkim Australijczycy byli kiedyś pomocni i dalej są pomocni. Ja przyjeżdżając tutaj bez języka, pomagali i starali się pomóc mi i dalej to do dzisiaj czuję, tak więc na pewno kultura ich i chęci pomocy i to, że idziesz na ulicy i wszyscy do ciebie mówią hi, how are you? I są mili, po prostu są mili i są uśmiechnięci, otwarci i pamiętam jak miałam dzieci, to jak cokolwiek mi spadło, to nie musiałam się martwić, że to dalej leżało. Wszyscy biegli mi pomóc. To jest absolutnie duża różnica. I idziesz na kawę, to każdy skacze tak jakby koło ciebie i oni są szczęśliwi, żeby cię obsłużyć, po prostu bezinteresownie. Dokładnie, no naszej mentalności czasami, chociaż tu w Australii ta Polonia jest jednak bardziej już otwarta, O, bardziej tak. pod Australię, żeśmy się wszyscy troszeczkę pozmieniali, trochę mamy pokory, znaczy ciężkie charaktery. No na pewno cię wyszkoliła ta Australia, Tak, nie? no, Wyszlifowała jakoś. nauczyła pokory, wyluzowania, takiego spokoju wewnętrznego. To jest przynajmniej to, co ja odczuwam. No na pewno 20 lat temu, jak przyjechałam, to mogło wszystko stać otworem. Nie musieliśmy zamykać Tak, niczego. dokładnie. Było przede wszystkim było bezpiecznie. Teraz trochę się to już zmieniło, wiadomo, i nie mogę powiedzieć, że to, bo ludzie mówią, że to jest przez imigrację. Nie, nieprawda. Przez imigrantów. Nie, po prostu cały świat się zmienia i każdy już inaczej też żyje. Dzieci nam dorastają, dzieci się zmieniają, a technologia nas zmienia, tak więc kiedyś to było całkiem inaczej. Australia też się zmieniła, nie? A przede wszystkim czemu Australia? Bo starzeje się i niestety system zdrowotny jest całkiem inny tutaj. Dojrzewasz, kochanie, a nie No. starzeje. Starzeje się tylko wino. Dojrzewam. Starzeje się tylko wino, ty dojrzewasz. No ja jak wino. Jeszcze takie ostatnie pytanie na Później zakończenie. zrobimy, nie? Co byś powiedziała moim widzom? Czy Australia jest jeszcze dobrym krajem do emigracji, czy nie? Jest dobrym. Finansowo się wszystko też pozmieniało, bo ludzie mają też, myślą, że w Polsce jest źle, Australia jest lepsza. No nieprawda, wszystko też tu poszło do góry i musicie sobie po prostu obliczyć to wszystko, czy wam się to opłaca, ale na pewno z drugiej strony Australia jest pięknym krajem, żeby tu przylecieć. Na pewno polecam, a spróbować trzeba, bo jak nas nie ma, to się tego nie widzi. Trzeba po prostu przylecieć i Australia jest wspaniałym krajem. Ludzie dalej są mili, a dalej da się wyżyć. Polecam, Australię naprawdę polecam. Jedynym minusem, jaki jest zawsze ja uważam, to jest odległość od rodziny, odległość na święta wszystkie, jeśli się ma dzieci, ta tęsknota przede wszystkim, ale da się tu wyżyć. Są wspaniali ludzie, To tak, których też się oczywiście. kocha i no odległość najgorsza, odległość chyba zabija, ale z drugiej strony my z mężem dużo podróżujemy karawanem, a latamy poza granicę i uwielbiamy ten styl życia, ale tęskni się dalej za rodziną. Okej, no to tym akcentem zakończymy, moi kochani. Sami widzicie, w komentarzach opiszę wszystkie kontakty do Agnieszki, która mi poda Instagram i jej numer telefonu. No, ona ma dużo tego, więc nie wiem, czy mi starczy ilości słów, które będę mogła użyć, ale postaram się użyć jak najwięcej. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania, będziecie mogli oczywiście napisać do Agnieszki. Agnieszka oczywiście odpowie na wasze pytania, jeżeli tylko znajdzie na to czas. Najlepiej pisać SMS-y albo tak jak sama mówi, na Instagrama, napisać pytanie w komentarzach,
a ona chętnie odpowie w miarę wolnego czasu. To jest bardzo pracująca kobieta, a na tą chwilę jest w trakcie otwierania swojego własnego salonu, który oczywiście postaram się Państwu również pokazać Już niedługo. już niedługo. Jak długo jeszcze będziemy czekać? No, do septembra, czyli wrzesień. Do września, czyli Agnieszka otwiera salon na moje urodziny prawdopodobnie. Będzie impreza podwójna. No, Yeah. postaram się Państwu pokazać, jak mnie zaprosi oczywiście. No. Zaproszenie to już masz. Zaproszenie to już mam, to bardzo serdecznie dziękuję. No i oczywiście polecam tutaj, jeżeli mieszkacie tutaj od strony Dziękuję South, bardzo. polecam Agnieszkę, dlatego że no oczywiście musicie się z nią skontaktować, umówić, jeżeli macie pytania, co chodzi o ceny, czy właśnie jesteście zainteresowani współpracą, pracą, co chodzi o fryzjerstwo. Agnieszka bardzo chętnie z Wami porozmawia, no i da Wam konkretne odpowiedzi, na które ja oczywiście nie mogę udzielić takiej odpowiedzi, bo się na tej profesji nie znam, nie mam zielonego pojęcia. Ja tylko lubię po prostu siedzieć, relaksować się, a ona niech robi z tymi włosami co chce. Kochani, trzymajcie się, do zobaczenia, do Pozdrawiam usłyszenia. wszystkich i zapraszam. Dziękuję bardzo. No, pozdrowienia dla moich wszystkich subskrybentów ode mnie i od Agnieszki. Trzymajcie się, do następnego. Buźka, bye! Moje dzieci. Serducho, bye bye! Agnieszka, czyli dajesz mi permission na to, że mogę puścić filmik na YouTubie o Tobie i Twojej No historii? pewnie. Super, dzięki. Myślę, że moi subskrybenci będą zainteresowani. Nawet tutaj osoby, które mieszkają w Perth, również zadawały mi pytania, gdzie mogą się z Tobą skontaktować. No więc No i dziękuję. zapraszam bardzo na jakiekolwiek pytania. Jeśli macie jakieś wątpliwości, zawsze będę starać się odpowiedzieć. Zapraszam. Pamiętajcie, że Agnieszka nie jest osobą, agentem emigracyjnym. Ona nie będzie się wypowiadać na temat wiz. No o podróżach to porozmawiamy może następnym razem. Dobrze? Więc porozmawiamy z Agnieszką, co zwiedziła już, gdzie była, co zobaczyła i dobrze, to będzie, widzicie, ja już coraz to piękniejsza. No, mamy to prawie. Mamy to, obydwie się śpieszymy, jedna i druga. Ja na babysitting, A ona ja też na baby na sitting. babysitting swoich dzieci, ja już na swoją wnusię. No więc wszystko jest wszystko w czasie. Super. No to jeszcze raz dziękuję Dziękuję bardzo za wywiad. I pozdrawiam. Wzajemnie. Buziaki, trzymajcie się. Bye bye.